Zapraszam na film o zestawie kreatywnym pod tytułem Szalony wianek. Uwielbiam takie ozdoby, które mają w sobie mnóstwo koronek, wstążeczek albo innych super fajnych dodatków. Dodatki czynią cuda, ale zawsze się zastanawiam, gdzie to wszystko można kupić. Jeżeli Wam także podobają się szalone ozdoby, to przygotowałam dla Was zestaw. W zestawie znajdziecie oponkę o średnicy 30 cm, farbę niebieską oraz białą, 10 jajek piątek i 10 jajek szóstek, czyli wysokich na 6 cm. I wstążeczki, które z całą pewnością będą świetnie pasowały do jajeczek oraz farbek. Wstążki tradycyjne oraz wstążeczki jutowe. Zestaw zawiera także szpileczki, papier ścierny oraz piórka, ale o tym wszystkim powiem za chwilę. Mój wianek wygląda tak, ale trzymam kciuki, żeby Wasz był piękniejszy. Jajka styropianowe niestety nie są gładkie. Mają po środku szef oraz taką niezbyt fajną dupkę. I jeżeli komuś te niedoskonałości przeszkadzają, należy je zeszlifować papierem ściernym. Do zestawu dołączony jest taki niewielki kawałek, który z całą pewnością wystarczy Wam na oszlifowanie wszystkich jajek. Jajeczka maluje się najwygodniej, gdy się w nie wbije patyczek do szaszłyków. Bez użycia patyczków nasze ręce za chwilę będą całe w kolorze jajek. Jeżeli wszystkie jajka mają być w jednym kolorze niebieskiego albo błękitu, to po prostu rozrabiamy dużo farby i wszystko malujemy. A jeżeli mają wyglądać tak jak moje, czyli są w różnych odcieniach błękitu, to należy zrobić tak. Ja zaczęłam od najciemniejszego koloru pisanek. Pomalowałam z 5-6 sztuk, a następnie dodałam do farbki odrobinę białego. Farbę wymieszałam i znowu pomalowałam kilka jajek na tym razem jaśniejszy kolor. I potem znowu dodałam odrobinę białego, dzięki temu moje jajka są w wielu odcieniach błękitu. Woda i szczoteczka do zębów, czyli będzie chlapanie. Uważam, że jajka pochlapane wyglądają o niebo lepiej od takich gładziutkich. A jeżeli wskakujemy na poziom master w chlapaniu, to uważamy, że jajka pochlapane bardzo mocno i to w różnych kolorach wyglądają absolutnie najpiękniej. W pierwszym etapie wszystkie moje jajeczka spryskuję najciemniejszym granatowym, czyli tym kolorem prosto z opakowania. A potem myję szczoteczkę albo biorę drugą czystą i wszystko schlapuję białą farbką. W ostatnim etapie, jeżeli mam na to jeszcze ochotę, a ja mam zawsze, schlapuję jajka takim kolorem pomiędzy, czyli różnymi odcieniami błękitu. Jajeczek już nie lakieruję, one sobie spokojnie schną, a ja się zabiorę za oponkę. A oponkę po prostu maluję na granatowo 2 razy, żeby kolor bardzo ładnie złapał. Gdy wyschnie, chlapię i ostatecznie moja oponka prezentuje się tak. Przyszedł czas na przyklejanie jajek i w mojej ocenie przyklejanie całych jajek jest bez sensu. Za bardzo odstają i to wcale ładnie nie wygląda. Wszystkie jajka przecinam na pół. Dzięki temu leżą lepiej i z 20 jajek robi mi się 40 połówek. Do zestawu dodałam Wam 7 wstążeczek, ale jeżeli jeszcze znajdę jakieś piękne, to może nawet będzie ich więcej. Kilka tradycyjnych i takie 2 jutowe. Wstążeczki dodane są po metrze, ale jutówkę warto przeciąć i wtedy robi się jej po 2 metry z każdego koloru. Wstążeczkę do wianka dodawałam na 2 sposoby. Kilka pasemek jutowych dowiązałam, ponieważ chciałam, żeby juta delikatnie prześwitywała mi między jajkami. Juta się trochę siepie, ale wydaje mi się, że ten efekt wygląda znakomicie i nawet troszkę niszczyłam koronki, żeby wyglądały na bardziej stare. W ten sposób nie warto przywiązywać wszystkich wstążeczek, bo potem źle przykleja się jajka. Najwygodniej jest przywiązać kilka wstążek, poupychać jajka, a dopiero potem dodać resztę wstążeczek, przypinając jej szpileczką. Jajeczka przyklejam klejem na gorąco, bo wtedy praca idzie szybko, a klej naprawdę dobrze trzyma. Na tym etapie wianek z przyklejonymi jajeczkami nie wygląda ładnie. Widać, że jajka nie są całe i że przyklejamy tylko połówki. Ale tym nie należy się absolutnie przejmować, ponieważ za chwilę we wszystkie dziurki upchamy nasze piękne wstążeczki i wianek będzie wyglądał znakomicie. Gdy wszystkie jajka zostały już przyklejone, a klej stwardniał, należy przejść do następnego etapu, który roboczo nazwałam zapchaj dziurą. Kreatywnie wstążeczką i szpileczką zapychamy wszystkie miejsca, które wydają nam się nieestetyczne. Jeżeli jest taka potrzeba i dziura tego wymaga, to na wstążeczce robię cupełek.
Wstążeczek jest naprawdę dużo i po zapchaniu wszystkich dziur jeszcze zostało mi po kawałku praktycznie z każdego koloru. Ja wstążeczki dopinam szpileczką, ale jeżeli tak Wam jest wygodniej, to możecie je doklejać klejem na gorąco. Jak wspominałam na początku filmu, zestaw startowy zawiera po 1 metrze każdej z wstążeczek. No dobra, kłamałam, bo tej wstążeczki dostaniecie 3 metry. Jest świetnym, delikatnym i półprzeźroczystym zapychaczem dziur. Jeżeli na Waszym wianku występują jeszcze miejsca takie troszkę nie halo, to tą wstążeczką właśnie je świetnie zamaskujecie. Jest bardzo delikatna, wygląda jak fajna, lekko błyszcząca mgiełka. Mimo że nasze prace są piękne, zazwyczaj szukamy tutaj dziury w całym. Więc jeżeli faktycznie jakaś dziurka jeszcze jest, to dokładamy z 10-15 piórek, którymi ostatecznie można to wszystko zamaskować. I gotowe. Jeżeli taki szalony wianek Wam się podoba, to link do zestawu kreatywnego znajdziecie pod tym wideo, czyli pod tym filmem. Zestaw zawiera wszystkie materiały kreatywne, natomiast nie zawiera narzędzi, czyli na przykład nie zawiera pędzla, pistoletu do kleju czy szczoteczki do zębów. A jeżeli zestaw Wam się podoba i zdecydujecie się zrobić taki szalony wianek, to koniecznie pochwalcie się nim na naszej grupie na Facebooku. A jeżeli jeszcze Was tam nie ma, to bardzo zapraszam, link pod filmem. Dziękuję za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.